Siemanko, dzisiaj dzień z Haratykiem. Zaczynamy od odwózki dzieci, a później reszta dnia, także zapraszam. Dzień dobry, tu Hubert Haratyk. A tu się taka mała pani jeszcze chowa. To jest moja Róża. Też jestem Róża. Róża to jest aktualnie pantera i wszystko ma w panterę. A Hubert, a ty zaprezentuj swój plecak. Może opowiedz, jak żeś go pozyskał. Byłem w Warszawie i my robili zdjęcia z KSW. Dziękuję. Złapałeś się na sesję z KSW i w ramach tutaj współpracy dostał plecak. Był modelem. Chcę, żeby tata wygrał tą walkę, bo by został pas i by była fajna pamiątka. Walczy wokół ciężkiej władzy i mu to bardzo wychodzi z pomocą Jezusa Chrystusa. Hubert zawsze siedzi na środku, bo jak ma siedzieć tam, to mu jest smutno. Bo chce oglądać auta. Do szkoły trzeba dzieci odwieźć. Jeździmy troszkę dalej, bo jeździmy do Ustronia ze względu na to, że tam jest szkoła integracyjna. No, specjalnie jakby dla Huberta. Nasza miejscowa szkoła w Ochabach niestety nie ma klas integracyjnych i musieliśmy poszukać szkoły, która nam to oferowała. Stres zawsze jest i presja jest, no tym bardziej, że chciałbym ten pas drugi raz obronić. Fajnie by było mieć taką pamiątkę na swoją emeryturę sportową, która już chyba prędzej niż później. Przygotowywaliśmy taki baner u babci. No i co tam było na tym banerze napisane? Witaj, mistrzu. Chodź. Przytulasz? Tak. I cześć. O. Piona. Dobrego dnia. Idziemy, Dobrego widzimy dnia. się po szkole. Na pewno ciężko się dopatrzyć u niego słabych stron, bo on jest kompletnym zawodnikiem i też jest bardzo inteligentnym fighterem. No, sam się na przykład nie pchał, unikał parteru z Narkunem i starał się go rozbijać w stójce, więc tam game plan jest zawsze dobrze ułożony. Gdzieś ta nasza historia z Ibrahimem się zapętla. Miałem z nim debiut w ACA na mojej pierwszej walce. Gdzieś tam złapałem wtedy kontuzję. Później on przychodzi do KSW. Ja wskakuję do kategorii półciężkiej jako pierwszy pretendent do pasa po wygranej z Erslanem. No i wtedy on odchodzi z KSW. Do 3 razy sztuka udało się i teraz zrobimy, myślę, kurczę, dobrą walkę. Wow. Братан, у меня тактика одна, силовая. Свой не свой, на дороге не стой. Ах, блин. Еще в школьные годы я, так, скажем, на любительском уровне выступал за сборную по баскетболу. Но, как сказал мой друг Раймонд, это было 40 килограмм назад. Поэтому желание осталось, но навыки чуть-чуть пропали. Но таких дилетантов я... На самом деле до Стамбула было еще много других мест, куда я хотел попасть. По тем или иным обстоятельствам не получалось. В частности, это была Англия. Выбор невеликий. Либо Эмираты, либо Турция. Но я решил в Турцию перебраться, так как тут климат получше. И для матери, в принципе, это самое то. Больше выбор лег на Турции из-за доступности его для моей матери, так скажем. Айде, Турция. Ну, как о чемпионе, могу сказать, что ему это, как бы сказать, ему этот ранг не подходит. Он не на своем месте, поэтому я планирую
показать, кто достоин этого места лучше, чем он. Возвращаясь в КСВ из-за того, что, так скажем, когда очень много просят, ни раз, ни два, уже отказывать стыдно. И, да и, в принципе, Лига КСВ ко мне всегда хорошо относилась, и возвращение, так скажем, напрашивалось. Поэтому я открыт ко всем интересным предложениям, будь то в тяжелом весе, будь то в моем весе, будь то в среднем весе. Я и раньше об этом заявлял, то, что мне интересен бой с чемпионом 84, мне интересен бой с чемпионом в тяжелой весовой категории Филда Фриз. Едем в сторону моря. Сегодня чуть запоздалая пробежка у нас получается, но тренировку никто не отменял. Вчера был день тяжелый, поэтому сегодня чуть-чуть решили попозже потренироваться. Побегаем, поснимаем, пообщаемся. И все. Дальше будем продолжать день в обычном темпе. Отдых и опять тренировка. Время пахать, да? Это была одна из первых локаций, которые я полюбил по приезду сюда. Прям буквально в 10 минутах от меня. Po wygranej przez knockout z mistrzem knockoutów, czyli z Iwanem Erslanem, dostałem takiego wiatru w skrzydła. Mówię, no to chyba jeszcze ten stary Haratyk coś jeszcze potrafi i tym bardziej, że w tej kategorii wyższej, mówię, rzeczywiście gdzieś nie było się trzeba aż tak ciąć tej wagi i może rzeczywiście mając tych mięśni trochę więcej, ten cios trochę więcej waży. No i później Epic, zdobycie tego pasa to też w ogóle dla mnie było, wiesz, dzwoni do mnie Artur i słuchaj, Rafał, będzie formuła turniejowa, 2 walki jednego wieczoru, nie? No nie ma szans, nie? Wiesz, gdzieś tam w głowie, wiesz, mi załączyło się czerwone światełko, no gdzie 2 walki jednego wieczoru? Przecież ja wyjdę tak rozwalony z tego turnieju, że to szkoda gadać, nie? Tym bardziej, że wiedziałem, kto tam będzie brał udział w tym turnieju, nie? Same mocne nazwiska. Salka jest, można trenować. Ale chyba to już tak teraz z perspektywy czasu widzę, że to chyba dla dzieciaków swoich zrobiłem i dla tych od mamy, żeby tutaj mogli się rozwijać też sportowo. Jedziemy na trening do Bielska. Przenieśliśmy się niedawno na nową salę, także zobaczycie ATT Bielsko-Biała. Ja się zawsze śmieję, jakbym miał za moich czasów, jakbyśmy mieli taką salę, jak byłem młody, to bym już teraz był. Zresztą szkoda gadać. Jak sobie czasem młode chłopaki nie potrafią docenić to, w jakim mogą miejscu trenować. Codziennie mamy treningi o godzinie 10 i to jest świetne, bo teraz jak odwieźliśmy dzieciaki do szkoły, zjadłem śniadanie, mogę pojechać zrobić trening i resztę dnia jeszcze będzie można z dzieciakami spędzić. Każdy zawodnik stylistycznie może ci leżeć albo nie leżeć. Chudzigajew nie bił się z Piwowarczykiem. Więc tu nie mamy jakby nawet wyznacznika 1-1. Jakby idąc tym tokiem rozumowania, to Chudzigajew męczył się, bo to chyba było na punkty, 5 rund z Erslanem. Ja go znokautowałem w pierwszej rundzie, wiesz. Z drugiej strony popatrz, Gnitko nokautuje Piwowarczyka w 8 sekund. Jeden z najszybszych nokautów, o ile najszybszy. Erslan nokautuje Gnitka w pierwszej rundzie na Epiku. No jak patrzysz na to, no nie ciężko opracować jakiś system i kto jest lepszy, nie? Mateusz tutaj przekazuje rękawice Grześkowi Czerkowi, takiemu chłopakowi, którego tam w jakiś sposób wspieram. No ma swoje problemy, na wózku jeździ, ale walczy o normalne życie. No i tutaj właśnie Mateusz przekazuje rękawice z KSW z podpisem Ahmeda Halidowa, żebyśmy mu je przekazali, żeby na licytację charytatywną poszło i żeby zrobiło robotę. Także dzięki piękne. A zaraz chwytamy się za koszulki. Jasne.
Moje relacje z Rafałem są, można powiedzieć, trochę wyjątkowe. Po części może trochę jak syn z ojcem. No przez te lata, bo to już 17 lat pracujemy razem. Naprawdę dużo przeżyliśmy i wzlotów, i upadków. No to jest człowiek niesamowity, który nawet w tych najtrudniejszych momentach, on się nigdy nie poddawał. To jest fenomen nie tylko jako sportowca, ale przede wszystkim jako człowieka. To jest człowiek, od którego ja wiele się uczę. Brzmi teraz śmiesznie, bo jestem starszy od niego o 10 lat, ale naprawdę w ostatnich latach szczególnie dużo mi pomógł. No robimy rzeczy, które chcemy wykorzystać w walce. Chcemy wprowadzić coś nowego, żeby zaskoczyć przeciwnika i mam nadzieję, że to nam wyjdzie. No zobaczymy, walka zweryfikuje. No Ibrahim to jest bardzo wymagający przeciwnik. Zresztą jak wiemy był niepokonany w KSW. No ale też wiemy jaki atuty ma Rafał. Tak jest. Tak. O to chodzi. Super. No to jest niesamowite. Jaki on daje wzór tym młodym chłopakom. Ktoś, kto przychodzi nowy na salę, nawet by w życiu nie powiedział, że to jest mistrz KSW. Normalny chłopak, który potrafi się przywitać z każdym, który jest. Nie patrzy na nikogo z góry. Wręcz przeciwnie, on pomaga tym młodym chłopakom rozwijać skrzydła, nie? Wczoraj chyba zapytałem Rafała, czy czuje, że to jest największa walka w jego karierze i powiedział tak jak zawsze z pokorą, że to jest kolejna największa walka. No w moich oczach to jest jeden chyba z najmocniejszych, najbardziej doświadczonych, takich najgroźniejszych rywali, no bo pamiętamy jego walki. Ja pamiętam jego walki z KSW, nie pamiętam jakichś tam wcześniejszych, ale wydaje mi się, że to może być jeden, nie wiem, z top 2, top 3 największych sprawdzianów dla Rafała. Musi oddać całego siebie w te przygotowania, nie? Musi się skupić, jak nigdy się nie skupił, jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, zrobić jeszcze lepszy kamp niż zawsze, bo to jest trudny przeciwnik, ale do wygrania jest też, mam wrażenie, bardzo, bardzo dużo. No tak jak widać, lajtowo i wakacyjnie, piątek weekendu początek. Jeśli chodzi o to ogłoszenie walki i sposób, w jaki zareagował Ibrahim, troszkę mnie to rozbawiło, nie? Bo wiesz, jakby już byśmy szli w tą stronę, zaczynając jakieś takie trasztoki a wręcz kulturalnie nawet mówiąc, moimi sposobami, no to on uciekł przede mną, tak? Więc to trochę słabo to wygląda, jeśli teraz piszę, że wiesz, prawowity mistrz powraca, a tymczasowy po prostu gdzieś tam, ja jestem tymczasowym, więc to jest trochę śmieszne. Честно говоря, по поводу отмены я сам до сих пор не понял, в чем было дело. Я к этому бою готовился и уже настраивался непосредственно под него. И в последний момент, недели за 2-3, если не ошибаюсь, человек снялся. Мне сказали, что он сбежал, не знаю, правда ли. Надеюсь, сейчас такого не будет. И еще разок давай. Приготовился. Старт! Хорошо. Старт! Да. Смотри, максимально быстро. Вот. Встал? Старт! Оп! Хорошо. Старт! Оп! Хорошо. Старт! Оп! Хорошо. Работаем по состоянию, в основном динамическая работа с моим тренером Арби Ацаевым. Ну, соответственно, сейчас самый разгар подготовки, поэтому сейчас только добавлять будем, убавлять что-то даже нету смысла. Выше, быстрее, сильнее, как говорится. Тренер готовит под меня мой план функциональный, а я уже готовлю под соперника что-то свое. Как всегда, с сюрпризами. Первый этап подготовки я уже прошел, второй этап подготовки буду проходить здесь, у себя дома, в Стамбуле. Ну и последний этап будет, скорее всего, не скорее всего, а я планирую, что он будет на базе Арахин Ольштон с тренерами Павлом и Шимоном. Один раз мы уже с ними готовились, и мне понравилась их методика, и, в принципе, полностью доверяю этим тренерам и планирую туда поехать. 3, 2, 1, гоу! Очень хорошо. Оп! Хорошо. Оп! Хорошо. Как человек, ничего плохого я о нем сказать не могу. Понятно, что все мы не без своих каких-то, значит, особенностей, да. Человек близок мне не только как спортсмен, как мой подопечный, но в том числе и как человек с высокими моральными ценностями. То есть у нас очень сильно совпадает мировоззрение во многих вопросах, ну и в целом, наверное, философия жизни.
Хорошо. Пора такой. Либо сразу ложиться, либо бежать до боя. Одно из двух ему легче будет. Не путать золотого с рыжими. Я не рыжий, я золотой. Главное, тренер, ты доволен? Да, я доволен. Ну, эту ситуацию особо комментировать не хотелось бы, но скажу одно. Это был результат его неправильных действий и слов. И все, что произошло, должно послужить примером для всех остальных, чтобы знать, как себя не вести в будущем. Bierzemy łobuzów i jedziemy na zajęcia, Hubert, tak? Tak. No, A ale... to smaklosa tam. Chodźcie. Jakie to było uczucie, jak zdobyłeś pas? Córeczko moja kochana, zdobycie pasa to było coś niesamowitego. Łzy mi się normalnie pojawiały w oczach, bo czułem się spełniony jako zawodnik, że po tylu latach, po tylu różnych przejściach udało mi się ten pas zdobyć. A jeszcze widziałem reakcję trenera, to tym bardziej się wzruszyłem. Usiądziesz sobie po turecku, dobrze? Ja sobie tutaj włączę ten nasz test i będzie tak, że dostaniesz słuchawki na głowę, dobrze? I będziesz słuchał, czy w tych słuchawkach pojawia się jakiś dźwięk. Pamiętasz? Jakiś dźwięk oznacza, że szukamy, czy tam się pojawią bipki. Takie pi, 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 pu, 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 tak? Od razu jak usłyszysz, że pojawił się bipek, to od razu dajesz mi znać. Dobrze? Jak mi dajesz znać, Hubcio? Pamiętasz? Podnosisz rączkę, mówisz jest i pokazujesz mi, w którym uszku słyszałeś. Czy w prawym, czy w lewym. Okej. Dobrze? No to czekaj, ja tutaj muszę ciebie sobie znaleźć. Czekaj, chcesz powiększyć? Ustaw sobie, żeby było w porządku. Jest. Odwracamy się tyłem do mnie, dobrze? Tyłem, tak. Tyłem. No i tak jak powiedziałam, nawet jeżeli będziesz słyszał cichutko dźwięk, dobrze, to od razu dajesz mi znać, zgoda? Okej. Dobrze, no to słuchamy. Hubert to jest w ogóle tak wkręcony, że troszkę się boję. Nawet chciałem go wziąć na backstage, nawet o narożniku myślałem, ale on z tymi swoimi problemami gdzieś, nie wiem, czy to nie będzie za dużo dla niego, że gdzieś te emocje, wiesz, czy tam nie będzie szkodliwe. Można powiedzieć w skrócie, że Hubert po prostu gdzieś tam wyszło po czasie, że stwierdzili u niego spektrum autyzmu i borykamy się z tym już naprawdę sporo czasu i pracujemy dużo z Hubertem. To, co powiedziałeś, że on przyszedł i przywitał się z wami bez problemu, pionę skleił i ten. Po prostu pracując tak dużo z osobami dorosłymi, nie czuję, wiesz, się przy nich nieswojo, wręcz nawet lepiej się czuję przy osobach dorosłych, a właśnie wśród rówieśników ma problemy nawiązać relacje, ma takie problemy społeczne i ruchowe i wiesz, tego jest sporo. Niewątpliwie jest to temat, który nam właśnie gdzieś tam ściągał sens z powiek. Wiesz, ja już miałem też swoje wyobrażenia, że mój syn, wiesz, pójdzie w moje ślady. Wiesz, jak to każdy zawodnik, nie? Wiesz, będę gdzieś tam się nim chwalił, jak on już to zapasy ogarnia czy coś. A z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jestem mega dumny z tego progresu, który on robi, że funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, że jest naprawdę zdrowy już teraz i po tych wszystkich latach cieszę się, że on może być na tym treningu zapasów. Po tych wszystkich latach, gdzie jeździłem po różnych przychodniach i widziałem, jakie ludzie mają problemy z dzieciakami, że nieraz lądują powykrzywiane na wózku czy upośledzone całkiem, to się cieszę, że mój Hubert właśnie może chodzić na te treningi i może kreować swoje pasje. Trochę się wzruszyłem. Normalnie nie odgrzewam w mikrofalówce, bo to podobno jest kosmiczna technologia, ale dzisiaj wyjątkowo. I to był dowód na to, że nie używam mikrofalówki, bo nawet nie wiedziałem, jak ją obsłużyć. Tyle sosu? Warzywko jakieś?
Nie. A ty jadłaś w szkole obiad? Tak. Cały. Tak jest do skoku, nie? O, ten breakfast. Cios na wodrowę. Czyżby poczuł ten cios to uderzenie Ersla? Snajper, to jest dobre określenie, nie podpala się cały czas. Szuka miejsca. Serce przyspiesza, jak widzę klatkę KSW i walkę z moim przeciwnikiem przyszłym, więc powoli tak, wiesz, jak tak patrzysz na to, to tak zastanawiasz się, co byś zrobił w danym momencie i jakbyś ty tam był w środku. W KSW jeszcze nikt Czudzigajewa nie pierdolał tak mocno, jak pierdolał go Rafał. No. Ну, конечно. Я не стоял на месте, я развивался, я ментально укреплялся, так скажем. Я всегда преследую зрелище, я всегда преследую досрочную победу. Не знаю, как все сложится по факту, но моя задача и мой настрой — это закончить бой до 3-го раунда. Ибрагим, он очень опытный боец, не раз проводил 5-раундовые бои в ММА. С ним работать очень приятно, трудолюбивый, дисциплинированный. Тренер должен душу вложить. Если, знаешь, между бойцом и тренером нет взаимопонимания, то ничего общего у них, ничего не будет. Задача у нас только выиграть. В последнее время начал коллекционировать часы, так скажем, даже. Все началось с подарков. Один подарок, второй подарок, третий подарок. И в итоге набралось 3-4 пары часов. Потом уже сам начал их собирать. Одни часы мне подарил непосредственно Мамед Халидов после моей победы над Иваном Эрсланом. Мы в подготовку вместе проходили и дрались в один день. Есть выражение «время – деньги», но для меня деньги не главное. Время для меня – это знак уважения. Так как чисто на камеру работаем, особо не выкладываемся. До спорта, в принципе, я же в спорт поздно пришел. До спорта я работал в сфере ресторанного бизнеса. Управлял сетью ресторанов. Был управляющим, так скажем. И довольно-таки неплохо, я думаю, с этим справлялся, потому что проработал это все довольно-таки долго. Но в будущем планирую по возможности запустить сеть в каком-либо направлении. Будет это кофейня, будет это непосредственно ресторан. Такая цель есть. И, как говорится, у нас был план, и мы его придерживались. У нас есть цель, и мы его преследуем. Как-то так вот. Я уверен, что в любом случае, будь то досрочно или нет, пояс будет возвращен к истинному чемпиону. Поэтому I'm back. Rafał od dzieciństwa był taki, że dążył do celu. On był chłopakiem, który nie marnował czasu. Rafał od dziecka się właśnie tak cechował tym, że był uparty i niesamowite taki dążenie do celu. No po prostu chciał i robił to. On robił wszystko, żeby to zdobyć. Szedł na trening, szedł na to. No to on jest taki uparty w dobrym. Nie jest uparty w złym, to też jest dzięki Bogu, ale Rafał jest uparty i dąży do celu. Kawał historii, kawał dobrego życia, może w troskach, ale nie zamieniłabym to na nic innego. Najlepszy czas w moim życiu, w naszym życiu. Mama Mama jest bokserem, nie? Bokserką. i tata. Tata ma pistolet na farbę. To jest karabin, nie może to jest pistolet na farbę. No, ale taką trującą farbę. A, trująca farba, to już od razu lepiej. Uwaga. Wasza paczka została wciągnięta w konflikt dwóch smoczych braci, Eidolona i Kraga. Eidolon został wygnany z Oniri, magicznej krainy, do której was wysłał przy użyciu Księgi Cudów. Połóż książkę na środku stołu tak, aby każdy z graczy miał do niej łatwy dostęp, a następnie ją otwórz. Jest otwarta.
Następnie weź kolejną kartę. Walczyliście u boku Wigora, strażnika Eidolona i dowiedzieliście się, że Smoczy Król został obalony przez Kraga. Eidolon wykorzystał resztki swojej magicznej energii, aby komunikować się z wami telepatycznie. Grubo. I poprosił was o pilne odnalezienie klejnotów stworzenia. Głos Eidolona budzi was ze snu. Bohaterowie, cieszę się, że dotarliście do drzewa marzeń. Z każdą chwilą spędzoną poza Onirią staję się coraz słabszy. Zostało mi niewiele czasu. Znajdźcie 5 klejnotów stworzenia. Niestety nie znam ich dokładnego położenia. To jest Eidolon, tak? Tak. Dawno temu bowiem poprosiłem swego doradcę, aby ukrył je gdzieś w drzewie marzeń. Musiałem mieć pewność, że nikt ich nie znajdzie i nie ulegnie ich pokusie. Nikt, ani Krag, ani nawet ja. Każdy z graczy umieszcza swojego bohatera na wskazanym obszarze, czyli środek drzewa. Mamy? Są. Umieść 3 zębaczy we wskazanych obszarach. Czyli tu, tu i tu. Tak. Nie. Tu. Tu i tu. Tak? Dobrze widzę, mama? Tak. Nie, w ogóle nie chcę. Od jakiegoś czasu myślę, że rzeczywiście mogę być dla mojego męża wsparciem. Co zwykle myślałam, że to jest jego bajka, jego hobby, ja tam za bardzo się nie wtrącałam. To dla mnie był troszkę inny człowiek zawsze, jak wchodził do tej klatki, niż ten człowiek, którego ja tak normalnie znam na co dzień. Jako dobrego, miłego, opiekuńczego, fajnego człowieka. Ta część jego życia była tak, jakby ja mu to zostawiałam. To był taki jego męski świat. Natomiast ostatnio widzę, że mogę mu też pomóc w tym wszystkim. Tak naprawdę Rafał to też docenia, jak jestem obok. I mi się wydaje, że ja nic nie robię, a tak naprawdę jestem dla niego wsparciem. Co jest fajne, bo też możemy się przez to jeszcze lepiej poznać. To jest taki proces w naszym małżeństwie, że jednak potrafimy siebie nadal zaskakiwać i coś jest dalej do odkrycia, więc to jest fajne. Jakbym miała w jednym słowie określić istotę mojego męża, to byłaby to miłość.